Stacja HR. Nie tylko o biznesie. Zapraszamy do śledzenia naszych podcastów na Spotify, iTunes oraz YouTube. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Stacja HR. Dziś w kolejnym odcinku Przystanku Grafton porozmawiamy o branży przemysłowej, o produkcji. Mam przyjemność gościć u siebie 3 ekspertki Grafton Recruitment, Danutę Protasewicz, Regional Manager, Marię Górczyńską, Client Relationship Manager i Ewę Gumbarewicz, Practice Lead. Cześć dziewczyny. Cześć. Ostatni raz rozmawiałyśmy o tej branży już trochę ponad rok temu. Zawsze pretekstem do naszych rozmów jest raport płacowy wynagrodzeń w branży przemysłowej, który Grafton wydaje już 8 lat, ale też wiem, że dużo spotykacie się z klientami, chodzicie na branżowe wydarzenia, więc wierzę w to, że oprócz samego podsumowania raportu, trochę też takiego dźwięku biznesu i smaczków na pewno z branży tutaj dzisiaj powiecie. Ja na początek, jak zwykle, pytanie otwierające. Co słychać w branży przemysłowej? Jak dziś wygląda kondycja sektora z perspektywy właśnie danych, które mamy w raporcie, ale też rozmów z firmami? Czy czuć stabilizację, czy raczej napięcie, presję kosztową? Jak kondycja też tej branży ma twarde wskaźniki pokazujące tą kondycję mają się do codziennych rozmów waszych z klientami i z kandydatami? To może ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie. Nasz raport wydajemy od 8 lat i ja zawsze tam we wstępie trochę uchylam rąbka tajemnicy, jak widzimy obraz sektora. No i przyznam szczerze, że od 2 lat piszemy o tej niejednorodności cały czas, nie? Sytuacja wygląda nadal niejednorodnie. Wskaźniki takie makroekonomiczne no nie są optymistyczne, bo PMI jest poniżej 50 punktów. To według analiz jest raczej regres niż rozwój sektora przemysłowego. Natomiast w zależności od tego, z jaką branżą mamy do czynienia w przemyśle, pewnie są branże, które mają tendencje bardziej wzrostowe. Patrzmy na przykład budownictwo, centra dystrybucyjne i branże, które zmagają się od już kilku lat z konkretnymi problemami. Mam na myśli szczególnie automotive. Patrząc na też obecny odczyt PMI-a, PMI w tym roku w październiku jest 48,8. Według prognoz w 2026 w pierwszym kwartale ma wejść już na poziom 50 punktów. Więc można powiedzieć, że prognozy są umiarkowanie optymistyczne, czyli że przemysł wyjdzie z tego bardzo konkretnego zakrętu, w którym jest. Natomiast powiem jedną rzecz taką, trochę studzącą ten optymizm. Rok do roku, jak już wydajemy ten raport, ja mam takie wrażenie, że mam taki rok świstaka, nie? Czy dzień świstaka, czyli po prostu my cały czas wypatrujemy już tego konkretnego odbicia. Tak, na pewno PMI wyjdzie powyżej 50 punktów i to się nie dzieje. No ale zobaczymy, albo wychodzi na 1 miesiąc i później znowu spada poniżej 50 punktów. Więc odpowiadając, Asiu, na twoje pytanie konkretnie, musiałabym powiedzieć, że zależy bardzo mocno od branży, jak wygląda przemysł, bo przemysł jest bardzo złożony, bo tutaj mamy i budownictwo, i energetykę, i automotive, i automatykę przemysłową, i sektor badań i rozwoju, i centra dystrybucyjne, więc to jest ogromny, pojemny wór. I mamy do czynienia ze zwolnieniami, zamknięciami zakładów. To jest kontynuacja trendu z zeszłego roku, słyszymy to w mediach, ale też otwierają się nowe zakłady, nowe inwestycje, więc sytuacja do zdiagnozowania jednoznacznie jest trudna. Powiedziałabym, że klimat jest złożony, nie jest łatwo, a prognozy ekspertów są umiarkowanie optymistyczne. Taka bezpieczna wersja. To czy jest może w takim razie coś, co w tym raporcie tegorocznym zaskoczyło
Was? Ja chciałabym tutaj zwrócić uwagę na dwa takie aspekty, które myślę mocno zaskakują. Pierwszym aspektem jest popyt na rolę R&D, ponieważ według naszych takich prognoz, rozmów też z rynkiem, właśnie z kandydatami, z klientami, wydawałoby się, że ten popyt na rolę R&D powinien być dość wysoki. Natomiast dane nasze z raportu pokazują, że na razie jest duży tutaj stop, jeśli chodzi o zatrudnianie specjalistów w tym obszarze. Mimo wszystko spodziewamy się, to jest taki trend z 2024 roku, który utrzymał się również w tym roku. Natomiast zdecydowanie spodziewamy się, że to się zmieni, dlatego że słyszymy głosy właśnie od firm, też od nowych inwestorów, od doradców biznesowych, że Polska jest takim miejscem, w którym firmy chcą lokować te zespoły R&D i je rozwijać i tutaj inwestować w ten obszar. Drugim istotnym aspektem jest fakt, może tak nawiążę, zawsze zapraszamy do naszego raportu również do wypowiedzi ekspertów z rynku. W tym roku zaprosiliśmy osobę z portalu pracuj.pl, Bartka. tak, która jasno wskazała na to, że pracownik fizyczny to już nie jest rola, która jest takim momentem zastępczym albo jakimś taką deską ratunku, jeśli chodzi o pracę. Natomiast jest to bardzo świadomy wybór pracowników, żeby podejmować te role fizyczne, żeby się w nich realizować w takiej dłuższej perspektywie. Bardzo wielu pracowników deklaruje, że wybiera to z przekonania, z pasji, z takiej potrzeby zawodowej specjalizacji i świetnie się w tym odnajdują. A to też oznacza dużą zmianę taką ogólnie w perspektywie postrzegania tych ról pracowników fizycznych na rynku i myślę, że trochę zmianę w świadomości pracodawców. Natomiast co to oznacza tak w szczegółach, to będę bardzo mocno zachęcała do lektury tej wypowiedzi właśnie eksperta w naszym raporcie. To jak już wspomniałaś o zapotrzebowaniu na pracowników R&D, jak ogólnie w tym roku wygląda popyt na pracowników w branży? Jasne. Tak, to zdecydowanie jeśli chodzi o popyt na rolę, no to pracownicy fizyczni to jest ten obszar, który notuje największy popyt. I tutaj to też myślę, że nie jest zaskakujące. Zawsze też patrząc tak na struktury firmy, jest tak, że tych pracowników jest najwięcej. Jeśli chodzi o drugi taki stopień, to są specjaliści. Tutaj widzimy, że teraz wśród specjalistów jest taka trudność, jeśli chodzi o wybór ofert na rynku pracy, że bardziej pracodawcy mają ten komfort, że mogą wybierać w liczbie pracowników, że tych specjalistów, którzy poszukują jakichś nowych wyzwań i ofert jest więcej. No i najmniejszy popyt to role menedżerskie zdecydowanie. To wynika z dwóch takich, myślę, też czynników. Jednym z czynników jest to, że tych ról z zasady jest po prostu mniej, a na jednego kierownika przypada w strukturze iluś specjalistów i jeszcze więcej pracowników operacyjnych podległych. Niemniej jednak też widzimy, że bardzo wielu kandydatów z poziomu menedżerskiego, liderskiego, kierowniczego odzywa się do nas z taką informacją, że otwierają się na nowe oferty, że poszukują pracy, ponieważ firmy po prostu tną koszty i wiąże się to z restrukturyzacjami, z likwidacją stanowisk. I w związku z tym jest więcej tych osób z poziomu menedżerskiego, które dzisiaj poszukują pracy i ten popyt na rolę z wyższego szczebla jest zdecydowanie mniejszy. To już jak jesteśmy przy zapotrzebowaniu, to drugi gorący temat wynagrodzenia. Tak, to zdecydowanie hot parze. temat, więc może od razu też w takiej strukturze, w jakiej powiedziałam o tym popycie na rolę, wspomnę tylko krótko, bo to są dane i myślę, że dane najlepiej czyta się też patrząc właśnie na nasz raport, ale tak krótko
zdecydowanie najwyższy wzrost, jeśli chodzi o wynagrodzenia, bo na poziomie 14% to jest wzrost wynagrodzeń dla pracowników fizycznych, operacyjnych. Po środku gdzieś, ale już o połowę mniejszy jest ten wzrost, czyli 7% notuje się na stanowiskach specjalistycznych właśnie, no i 5% na stanowiskach menadżerskich. Te liczby też trochę pokazują taki ogólny trend, który słyszymy z rynku, o którym my też mówimy, czyli że sytuacja jest taka właśnie, to co Danka powiedziała też na początku, dość stabilna, niezbyt optymistyczna. Firmom zależy na tym, żeby utrzymać zaangażowanie pracowników, ich lojalność, więc te podwyżki takie inflacyjne, wahające się rokrocznie od 5 do 10%, które oferuje spora część firm, myślę, że wpisują się gdzieś też w te liczby dotyczące wzrostów wynagrodzeń. No tak, zachęcam również do lektury raportu, dlatego że tych wynagrodzeń mamy około 200 jeszcze w podziale na lokalizację, więc lepiej sobie to w całości przeczytać. Co drugi rok też w raporcie zamieszczamy wyniki badania do pracowników i pracodawców branży. No i w tej edycji akurat to badanie jest zamieszczone. I powiedzcie, jak czują się dzisiaj pracownicy sektora? Co mówią o swojej sytuacji, stabilności, satysfakcji z pracy? Jeśli chodzi o stabilność, to tak, generalnie pracownicy, zwłaszcza fizyczni, ale to też jest już logicznie wynika z wypowiedzi Marysi, czują się dosyć stabilnie. Mianowicie w tej chwili raczej szukają pracy ze względu na chęć polepszenia sobie warunków finansowych lub perspektyw rozwoju. Jeśli chodzi o pracowników specjalistycznych i pracowników na stanowiskach menedżerskich, też zaskakująco w miarę optymistycznie i stabilnie się czują, ale to jest jakby pytanie o to, jak się czują. Natomiast w naszej ankiecie padło też pytanie, co jest najważniejsze dla pracowników i temu chciałabym więcej uwagi poświęcić. Triada wartości najważniejszych się zmieniła w porównaniu do wyników badań z 2023 roku. W 2023 roku najważniejsze dla pracowników było oczywiście wynagrodzenie, możliwość rozwoju i atmosfera w pracy. W tym roku, w 2025, na trzecie miejsce wśród najważniejszych wartości uplasowała się stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia. I to jest moim zdaniem symptomatyczne. To pokazuje, że pomimo tego, że wszyscy mówią, że jest deklaratywnie stabilnie, to jednak odczuwają to napięcie, takie nazwałabym je koniunkturalnym, takie, że coś wisi w powietrzu, ale tak do końca nie wiadomo co. I druga istotna rzecz, mianowicie aktywność pracowników na rynku pracy. Ona wzrosła zgodnie z wynikami ankiety w stosunku do 2023 o 10%, czyli wśród naszych ankietowanych 48% to były osoby poszukujące pracy, gdzie rok temu to było 38%. Z tego, co ważne, 25% to osoby, które poszukują pracy z takich pobudek jak obawa przed zwolnieniem i brak tej stabilności, a także fakt, że już są bezrobotne i tak naprawdę tego zatrudnienia nie mają. I to jest novum, tego nie było 2 lata temu. Więc znowu to trochę jest kontynuacja tego, o czym mówiłam w pierwszym pytaniu, tej niejednorodności, bo patrzcie, w odpowiedziach deklaratywnych od pracowników, jak się czujecie i czy czujecie się stabilnie, to odpowiadają w większości, że no generalnie czujemy się stabilnie, ale jak wejdziemy głębiej i zaczynamy pytać o wartości i pytanie, czy szukacie w tej chwili pracy, to trochę wychodzą już trochę inny obraz tej rzeczywistości, więc muszę odpowiedzieć znowu tak na to pytanie, jak czują się pracownicy sektora. Bym powiedziała tak, teoretycznie czują się w miarę stabilnie i dobrze, zwłaszcza pracownicy fizyczni, natomiast wydaje mi się, że wszystkich ta niepewność, bo cały czas mamy do czynienia z niepewnością, w jakiś sposób, nie wiem, zwiększa taką niestabilność, taki rodzaj
podświadomego lęku, bym to powiedziała, o tak, Albo też psychologicznie. trzymania ręki na pulsie, to znaczy Tak. jest stabilnie, ale jakby patrzę, czy nie mam perspektywy zmiany. Trochę dla mnie tak to wygląda. Troszkę też jest Albo- tak, że myślę, że te tak. sygnały po prostu z rynku są takie, że ludzie o tym rozmawiają, pracownicy między sobą Telewizja, rozmawiają, media. media, mamy dostęp do internetu, do telewizji, radio chyba już jest troszkę w mniejszości. Niemniej jednak jest bardzo dużo dostępnych danych na rynku, które łatwo znaleźć, każdy może poszukać czegoś skrojonego dla siebie, to z jednej strony. Klienci też między sobą rozmawiają, firmy wymieniają się tymi informacjami biznesowymi i ten natłok informacji, który do nas dociera, mimo wszystko zawsze myślę troszkę bardziej ukierunkowanych negatywnie, bo to się lepiej sprzedaje i bardziej z większą ciekawością się o tym rozmawia, to sprawia, że jest ten niepokój, o którym Danka po prostu wspomniała. Ja bym jeszcze dodała, że kandydaci są bardziej ostrożni, tak, jeśli chodzi o zmianę pracy, że gdzieś jakby na szali ważą wszystko, tak, plusy, minusy, jeżeli mają tą stabilizację u aktualnego pracodawcy, jeśli pracodawca wyjdzie z kontrofertą, co też jest tutaj ostatnio sporym trendem, przynajmniej na moim poletku, to właśnie tak to wygląda, że gdzieś poszukują tej stabilizacji, jeśli mają możliwość, jeśli pracodawca jakby odpowiada na jakieś sygnały, to no, zostają, tak? Ja myślę, że w ogóle perspektywa Ewy jest bardzo interesująca, bo z mojej perspektywy budownictwo i energetyka, a więc te obszary, w których Ewa się porusza, one tworzą trochę w ostatnim półroczu taki, no ja nie wiem, bastion pozytywnej koniunktury w przemyśle szeroko pojętym. Inwestycje wzrosły, a były takie prognozy, ale wydaje mi się, że one właśnie w drugim półroczu, Ewa, nie wiem, czy potwierdzisz, jakby popyt wzrósł. I tutaj można powiedzieć, że trochę w opozycji do tego, co mówiłyśmy tutaj, i popyt na rolę inżynierów, kierowników budów, prawda, projektantów. Tak, to jest na pewno spowodowane dużym ożywieniem, tak? I jakby tutaj tymi środkami unijnymi, planowanymi długoterminowymi, nowymi inwestycjami o dużej skali. Ja bym tutaj powiedziała, że w szczególności jeśli chodzi o inwestycje, mega inwestycje tak zwane energetyczne z zakresu zielonej energii, z zakresu budowy elektrowni jądrowych czy budowy farm wiatrowych, też sieci przesyłowe. Tutaj jakby nasi klienci mają bardzo duże zapotrzebowanie i już widzę na rynku, że będzie problem, brakuje ekspertów, specjalistów, więc no, firmy będą no, walczyć o tych kandydatów. Nie zawsze będą mogły sobie pozwolić na to, aby ten wzrost wynagrodzeń nastąpił, tak? Więc no, myślę, że tutaj będzie duże wyzwanie dla tych pracodawców, tak, aby pozyskać tych pracowników i utrzymać, tak? No to jak już padło słowo wyzwanie i w kontekście pracodawców, to również o to zapytaliśmy w naszym badaniu. Czy skomentujecie, jakie wyzwania wskazują właśnie pracodawcy w branży przemysłowej? No to w sumie jest bardzo spójne z tą częścią wypowiedzi Ewy, bo paradoksalnie największym wyzwaniem jest nadal rotacja i znalezienie adekwatnych kompetencji, czyli adekwatnych osób z adekwatnymi kwalifikacjami. To jest wskazane niezmiennie jako największe wyzwanie. Natomiast już drugie i trzecie powiązane wyzwania to są powiązane trochę z koniunkturą, mianowicie wzrost kosztów i tym samym spadek zyskowności i spadek zleceń. To są drugie i trzecie wyzwanie. No i tutaj trudno się z tym nie zgodzić. W rozmowach z klientami słyszymy, że w Polsce i wzrost kosztów, jeśli chodzi o koszty pracownicze, ale też koszty energii elektrycznej, które dla zakładów przemysłowych no to są gigantyczne koszty.
powoduje, że ta zyskowność po prostu się z roku na rok zmniejsza i tak naprawdę ten nacisk na produktywność w zakładach produkcyjnych w tej chwili zwłaszcza jest bardzo, bardzo duży. To też mówią nam menadżerowie, że jakby ich wyzwaniem teraz jest to, jak jeszcze bardziej usprawniać procesy, żeby ta produktywność osiągnęła zadowalające biznes poziomy. Więc to są rzeczy, o których teraz wszyscy mówią. Wspomniałaś też tutaj, tak pojawiło się przez chwilę o brakach kompetencji. Czy widzimy jakieś takie kompetencje właśnie, których brakuje najbardziej, żeby jeszcze to lepiej wybrzmiało? Mhm. To ja może tutaj nawiążę do wypowiedzi Danki i zaraz Tobie, Ewa, też oddam głos w kontekście budownictwa i energetyki, bo myślę, że to warto ująć jako taki osobny troszkę temat. Niemniej jednak patrząc na zakłady produkcyjne, na firmy przemysłowe, to nie jest jakimś nowum, że braki kompetencyjne pojawiają się w tych obszarach technicznych, związanych z popytem na rolę automatyków, elektryków, inżynierów w konkretnych specjalizacjach. Ja tu tylko może się odwołam do CNC, czyli obróbki mechanicznej. To jest związane od wielu lat z pewnym trendem związanym z kształceniem na rynku, dlatego że brakuje szkół zawodowych, brakuje szkół technicznych, to z jednej strony, z drugiej strony jest też takie przekonanie wśród wielu osób, że studia to jest coś, co jest absolutnym must have aktualnie. Niemniej jednak wielu pracodawców życzyłoby sobie, żeby ta szala troszkę się przesunęła w stronę jednak osób, które są zdecydowane, żeby się kształcić w konkretnych zawodach, żeby zdobywać uprawnienia i później ewentualnie wzbogacać swoje kompetencje, jakieś szkolenia, jakąś nową wiedzę, ale mimo wszystko, jak rozmawiamy z firmami i gdzieś pojawiają się te tematy zapotrzebowania właśnie na automatyków, na elektryków, no to tutaj zawsze pierwsze nasze zdanie to jest to, że to będzie wyzwanie, niezależnie od regionu, niezależnie od firmy. Płaca oczywiście tutaj mocno może przekonać, niemniej jednak wiemy też, że ci specjaliści czy technicy są po prostu mocno trzymani przez obecnych pracodawców i te firmy budują lojalność tych pracowników i to nie jest tak, że tylko finanse mogą ich przekonać do zmiany pracy. Więc tu myślę, że dużo pracy tak pod kątem zmiany trochę świadomości, podejścia do edukacji i patrzenia na to też w takiej długofalowej perspektywie. I jeszcze tylko krótki komentarz do ról, które pojawiają się coraz częściej, czyli takich stanowisk, z którymi my do tej pory też mieliśmy mało do czynienia, bo one są bardzo świeże, jeśli chodzi o rynek. Nowe nazwy związane z połączeniem pewnych obszarów, często związane z analizą danych, czyli jest specjalista w konkretnym obszarze, tu może odwołam się do logistyki, bo tam łańcuch dostaw też bardzo mocno skupia się na tym, żeby analizować te dane w wielu obszarach i to są ogromne bazy danych, więc tutaj te kompetencje łączą się z tym, żeby osoby, które wchodzą na takie stanowiska, znały pewne narzędzia do analizy. SQL czy Power BI to jest coś, co już nie tylko pojawia się w kontekście stanowisk związanych z IT, ale coraz częściej z przemysłem i tu też wyzwanie pod kątem rozwoju i widzimy taki trend, że dużo młodych osób, kandydatów, którzy weszli niedawno na rynek, mają staż 2-3-letni, jest mocno zainteresowana takimi stanowiskami, szczególnie w dużych organizacjach, czy chcąc rozwijać się bardziej w strukturach globalnych, idą też w tą stronę. Niemniej jednak z naszego punktu widzenia, jako osób, które pracują na co dzień operacyjnie w rekrutacjach, to jest wyzwanie, żeby znaleźć większą pulę po prostu takich kandydatów, że to jest jeszcze coś dość unikatowego i niszowego na rynku. Mhm. To ja powiem może z mojej perspektywy.
Ja myślę, że w budownictwie mamy spory problem, ponieważ coraz mniej jest absolwentów tego kierunku, coraz mniej osób kończy te studia, wybiera, więc no, firmy naprawdę biją się o absolwentów i cały czas będziemy odczuwać ten deficyt. A z drugiej strony jest duży popyt na ekspertów, tak? Czyli mówimy tutaj o wykwalifikowanych project managerach, mówimy tutaj o kierownikach budowy z uprawnieniami, mówimy tutaj o różnej maści elektrykach, tak, którzy są potrzebni zarówno do realizacji, czy do rozruchu, czy do projektowania. Jest naprawdę duże zapotrzebowanie na tego typu specjalistów i ekspertów. Również jeśli mówimy o branży, głównie branżę energetyczną, elektryczną, ale też w zakresie infrastruktury, czy drogowej, mostowej, telekomunikacyjnej. Więc no, to będzie duże wyzwanie dla pracodawców, jak już mówiłam wcześniej, aby takich pracowników pozyskać i utrzymać, tak. To ja mam jeszcze pytanie, trochę w nawiązaniu do badania, ale już wchodząc w moją ulubioną część, czyli o przyszłości. Zawsze lubię te pytania, co będzie z tej maści. Patrząc tak w przyszłość, mieliśmy też to pytanie właśnie w naszym badaniu, która branża ma największy potencjał rozwojowy w kontekście przyszłego roku? Ale to ten moment, co wróżymy z fusów? Nie, to jest akurat jeszcze w nawiązaniu do badania. To pytanie padło do naszych Padło. ankietowanych. Padło, tak. Nasi ankietowani odpowiedzieli bardzo logicznie i spójnie, mianowicie aż mnie to zaskoczyło, że tak bardzo logicznie, bo tak, jako 3 branże rozwojowe na 2026 wskazali automatykę przemysłową, no logiczne, przecież musimy się automatyzować, robotyzować. Wszyscy o tym mówią, piszą od lat. Okej. Badania i rozwój, no logiczne, no bo jeżeli nie będzie tej myśli koncepcyjnej, produktowej i nie zbudujemy naszej przewagi konkurencyjnej w stosunku do rynków, choćby i wschodnich, no to ten przemysł europejski, polski po prostu no, będzie kontynuował regres, nazywając rzecz po imieniu. I centra logistyczne, centra dystrybucyjne, więc cały łańcuch dostaw, no logiczne, no jeżeli będziemy mieli lokalne łańcuchy dostaw, to też wzmocnimy tą konkurencyjność, więc te odpowiedzi były bardzo, bym powiedziała, logiczne i bardzo takie pokazujące samoświadomość tej branży, co tak naprawdę powinno się rozwijać. Co się będzie rozwijać, no to pewnie czas pokaże, życie pokaże. Natomiast jedna rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, którą wskazali ankietowani, niejako poza zakresem odpowiedzi, który daliśmy im do wyboru, wskazali, że branżą przyszłości, no niestety, też logiczne, w 2026 będzie branża zbrojeniowa. To wskazało blisko 10% ankietowanych. To jak w 2026 mogą się kształtować wynagrodzenia? Czy będzie jakiś znaczący wzrost, czy raczej taki zachowawczy, jeżeli chodzi o płace? Jeśli chodzi o wynagrodzenia w branży budowlanej, ja corocznie obserwuję wzrosty, w szczególności jeśli chodzi o stanowiska menedżerskie. Mówiąc ogólnie, no te płace też różnią się oczywiście coraz więcej jest jakby też otwartości na i pracodawców, i kandydatów na współpracę na zasadach B2B. I to też jakby wskazałabym jako taki spory trend w ostatnim czasie. I tak, jeśli mówimy o kierownikach budowy, no zależy ogólnobudowlanych czy branżowych, no to już te stawki powiedzmy są do 20, nawet 5 tysięcy, jeśli mówimy o też B2B.
No i też w zależności jakiego typu jest to inwestycja, czy energetyczna, przemysłowa, czy kubaturowa, bo tutaj te płace też się oczywiście różnią w zależności od sektora. Ja bym powiedziała, szczerze mówiąc, tak jakby odnosząc się, fajnie, że Ewa to powiedziała, tak by wyróżniła tą swoją bańkę. Bańka, energetyka Ja już przerwę ci, e, tylko pomyślałam, że któregoś syna namówię na studia takie albo wiesz. i budownictwo. Ja myślę, że to jest długoterminowa inwestycja, bo te jakby transformacja energetyczna, ona będzie się Ja działa na i to są elektrotechnikę inwestycje. myślałam. No. Natomiast ja to trochę też odniosę do ogólnego obrazu. Wydaje mi się, że jednak trend, jakbym mogła powiedzieć ze swojej perspektywy rozmowy z klientami, w ogólnie pojętym przetwórstwie przemysłowym, poza budownictwem, będzie raczej utrzymanie tej takiej smukłości kosztowej, czyli po prostu wzrosty wynagrodzeń na granicy podwyżek inflacyjnych, gdzieś tam oscylujące wokół 5%, powiedzmy, plus minus. Może to być 7, może to być 3, ale Mhm. wydaje nam się po rozmowach z klientami, że 2026 będzie tak samo, bym powiedziała, dosyć restrykcyjny, jeśli chodzi o zarządzanie kosztami. No, jak nie bardziej. Dobrze, słuchajcie, to tak już na koniec powróżmy, spróbujmy trochę powróżyć z fusów. Jaki będzie 2026 rok? Oczywiście każdą was pytam i nawet subiektywnie, nie tak w waszym odczuciu, jeżeli mimo wszystko te odczucia będą inne. Super, to ja zacznę, bo ja jestem taka w naszym gronie taka, no nazwijmy to racjonalna z lekkim odchyleniem w pesymizm, więc zaczniemy trochę tak, a później będziemy się rozwijać, żeby dobrze skończyć, ok? Dobra. Czyli tak, no ja jestem akurat na świeżo po wielu rozmowach z klientami z branży przemysłowej. Od razu powiem, mniej rozmawiam z klientami z branży budowlanej. Wielu klientów mówi mi o tym, że ich perspektywa, ich widoczność jakby sięga do kwartału następnego. Nie za bardzo widzą dalsze takie długoterminowe perspektywy. To jest jedna bardzo ciekawa rzecz. I klienci mówią, że ten 2026, jakby utrzymam takie ramy bycia racjonalną optymistką. To będzie rok decydujący, bo jakby ten rok zadecyduje w końcu, czy nastąpi to odbicie, czy naprawdę ta stagnacja i ten regres w przemyśle, on się pogłębi, bo sami widzimy, że mamy do czynienia z pewną redefinicją, zwłaszcza przemysłu europejskiego, bo przecież jest konkurencyjność z Chin, zwłaszcza w automotive. Jakby wymaga to od nas większej aktywności. Wydaje mi się, że na tę chwilę, i to też mówią klienci, no nie mamy za bardzo pomysłu na to, jak w Europie zbudować konkurencyjność w stosunku do tych innych produktów z innych, bardziej konkurencyjnych kosztowo krajów. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, 2026 dla przemysłu będzie decydujący. Dzięki, Danuta. Jeśli chodzi o budownictwo, to bym powiedziała, że powinno być stabilnie, tak? I powinno w niektórych obszarach być nawet kolorowo może, ale na pewno będzie dużo wyzwań, będą kłody, także jak to w każdej branży. Ale Ja raczej nawiążę. pozytywnie. Ja nawiążę trochę do tego, co Danka powiedziała, bo mimo wszystko idę w tą stronę bardziej optymistyczną i żeby nie było, że to taki pusty optymizm wynikający tylko z tego, że staram się optymistycznie patrzeć, również na branżę przemysłową, to powiem, że z rozmów z kandydatami wynika, że z jednej strony słyszymy też bardzo dużo pozytywnych głosów, w których doceniają pracodawców, w których widzą ogromną pracę związaną z tym, jak zmienia się świadomość, jak zmienia się podejście do pracowników, jak pracodawcy
szukają alternatywnych rozwiązań, żeby nawet jeśli to nie będą wzrosty wynagrodzeń, jakieś dodatkowe benefity wpływające bardzo na atrakcyjność uposażenia, to starają się szukać alternatywnych rozwiązań, dlatego żeby te oferty pracy czy warunki generalnie pracy dla obecnych pracowników były atrakcyjne i sprawiały, że ta satysfakcja z pracy rośnie. I też z drugiej strony, rozmawiając z firmami, naszymi klientami, z pracodawcami, my z jednej strony wykonujemy, myślę, dużą pracę w kontekście uświadamiania, jak ważne jest to, żeby pracownicy czuli się docenieni. Gdzieś tutaj też wyniki w różnych ankietach pokazują, że ta satysfakcja z pracy, to, że pracuje się z konkretnymi ludźmi, sprawia, że decydujemy się zostać w danej firmie przez dłuższy okres czasu, przez kilka lat. I też pracodawcy widzę, że też przywiązują do tego coraz większą uwagę i szukają mimo wszystko cały czas. To nie jest tak, że nastąpiła stagnacja, jest trudna sytuacja, w związku z tym jest trudno, musimy sobie jakoś radzić, tylko bardziej idziemy w tą stronę, szukajmy rozwiązań, spróbujmy zaproponować coś, co będzie innowacyjne, dzielmy się tą wiedzą, czerpmy z doświadczeń innych firm i szukajmy tych aspektów pozytywnych. No i Asiu, dostałaś odpowiedź komplementarną, mam Tak. wrażenie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Uzmysłowiłam sobie jedną rzecz, taką w ogóle abstrahując od sytuacji w przemyśle, że na tle tego, co się dzieje dzisiaj ogólnie w mediach, nie wiem, w rozmowach, w spotkaniach, u nas nie padło ani jedno słowo AI. Nie wiem, jak do tego doszło, ale faktycznie Rzeczywiście. jest to rzadkość w dzisiejszych czasach, szczególnie teraz mam wrażenie, w ostatnich. Także bardzo Wam dziękuję. Zachęcam wszystkich do pobrania raportu, do zapoznania się z danymi. Ja link dodam w opisie. I co? Do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem. Wszystkiego Dzięki. najlepszego. Dzięki. Dobrego dnia.